Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chcielibyśmy Was zaprosić do wspólnej przygody, do wspólnej podróży po jednym z najpiękniejszych jezior w Lake District. Zabieramy Was w rejs po Coniston Water, właśnie tym cudownym jachtem, który się zbliża. Jest to jacht gondola odrestaurowany przez National Trust. W opisie filmu oczywiście zostawię link, jak możecie zarezerwować miejsce na ten jacht. Tutaj już gondola podpływa, więc zaraz będziemy wsiadać, ale jeszcze Wam powiem taką jedną rzecz. Ta atrakcja jest dodatkowo płatna. Mimo to, że jesteśmy członkami National Trust, musieliśmy osobno zarezerwować, zrobić opłatę za przejazd tą gondolą. Dostaliśmy potwierdzenie elektroniczne biletów, więc też sprawdźcie dokładnie wszystko na stronie National Trust. Jeżeli wybieracie się w to miejsce, ta gondola jest otwarta sezonowo. Ona nie jest otwarta przez cały rok oczywiście, więc musicie wybrać się w tym czasie, kiedy ona funkcjonuje. Tutaj już widzicie, jesteśmy na pokładzie, za chwileczkę będziemy ruszać i zaczyna się nasza przygoda. Ale może zależy jak no, dawaj. Nie mogę stanąć. A nie, ludzie stoją. A mi? Tak jak widzicie, jesteśmy zaledwie kilka metrów od brzegu, a widoki są po prostu bajkowe. Jezioro to ma bardzo ciekawą historię, gdyż tutaj próbowano pobić rekordy prędkości na wodzie ze względu na wielkość tego jeziora i długość. £100, Mike. Jeśli chodzi o sam rejs gondolą, to on może być w różnych wersjach. Myśmy wybrali tą opcję najdłuższą, godzina 40 i tutaj mieliśmy pierwszy przystanek, około 10-15 minut, w tym zejście na ląd. Chwila się zatrzymuje i będziemy płynąć dalej.
Teraz dobra informacja dla tych, którzy posiadają czworonogi. Możecie śmiało zabrać pieska ze sobą w tą podróż. I tutaj gondola ma drugi przystanek, ale jest to bardzo krótki przystanek. Ludzie, którzy zwiedzają ten cudowny dom na wzgórzu, mogą wejść na pokład, bądź ci, którzy chcą go zobaczyć, mogą zejść i wrócić po prostu z kolejną grupą. Kiedy już przybyliśmy do brzegu, my jeszcze z synem zostaliśmy troszeczkę dłużej na gondoli, bo chciałam bardzo nagrać puste wnętrze, jak to pięknie wygląda. Przenosimy się do czasów wiktoriańskich i tak naprawdę gondola pokazuje swoje uroki. Jest cudowna. Została wybudowana w 1859 roku. W tej chwili po odrestaurowaniu przez National Trust może pomieścić 86 pasażerów. I tak jak widzicie, ludzie mogą siedzieć w środku, mogą siedzieć na zewnątrz. My ze względu na piękną pogodę siedzieliśmy po prostu na pokładzie na zewnątrz. Było cudownie.
Tutaj jeszcze młody człowiek chciał zobaczyć, jak wygląda serce tego jachtu, czyli silnik. Powiem Wam, że jesteśmy pod olbrzymim wrażeniem, jak National Trust odrestaurowało ten jacht, jakie detale, jak wszystko to wygląda luksusowo. Podróż tym jachtem wzdłuż jeziora jest naprawdę niesamowitym przeżyciem. Można również ten jacht wynająć na śluby. Oczywiście wrażenia pewnie są niesamowite, jeżeli ktoś z takiej możliwości skorzysta. I nasza podróż tutaj jachtem dobiegła końca, ale nam było troszeczkę mało. Pogoda była cudowna, a płynąc jachtem widzieliśmy z góry spływające wodospady i bardzo chcieliśmy do nich dojść. Zobaczcie, czy nam się udało. Doszliśmy do bardzo interesującego miejsca. Jest to miejsce, w którym możecie zobaczyć stare maszyny górnicze, różne przyrządy, które służyły górnikom, którzy pracowali tutaj w okolicy. Jak również jest tam możliwość wynajęcia noclegu. Kilka, 2 czy 3 cottage, które możecie sobie wynająć, żeby tam zostać. To właśnie są te domki, które w tej chwili widzieliście. A tutaj jest miejsce, dla mnie to jest taki skansen. Są tam, mówię, stare maszyny, jakieś narzędzia. Nawet pod jedną wiatą możecie zobaczyć po prostu wszystkie rzeczy, które były używane przez górników. Tak jak widzicie, do tego miejsca droga była naprawdę bardzo łatwa i przyjemna. Widzimy kolejne wodospady, co bardzo cieszyło nasze dzieciaki, ponieważ widok spływającej wody z gór naprawdę jest piękny. Tutaj bardzo chcieliśmy iść wyżej, ponieważ widzieliśmy kolejne wodospady, do których chcieliśmy dotrzeć. Naprawdę widoki są niesamowite z tego miejsca. Tak jak widzicie, tam było widać jezioro. Tutaj już kolejny wodospad. Ja oczywiście byłam bardzo ciekawa, co jest za nim. Tutaj wyruszyłam jako pierwsza sprawdzić teren. Chciałam zobaczyć, co się kryje na samej górze wodospadu i sami zobaczycie, jakie cudowne miejsce odkryliśmy. Tak naprawdę nie mieliśmy żadnych planów ani map, jeśli chodzi o dotarcie do tego miejsca. Była piękna pogoda, były wydeptane ścieżki, więc po prostu szliśmy do góry. I tak wchodząc kilka kroków jeszcze wyżej, przed moimi oczami nagle ukazała się cudowna woda. Jest to Liver Water, o którym później troszeczkę zaczęłam czytać. Jest to sztuczny zbiornik, który został wybudowany w XIX wieku. Dostarczał wodę właśnie do tych pobliskich kopalni, które znajdowały się niżej. Ale zobaczcie, jakie to miejsce jest cudowne. Na początku myślałam, że można w nim popływać, jednak znajdziecie tam informację, absolutnie zakaz kąpieli. Można ewentualnie pomoczyć sobie nogi.
Tak jak widzicie, widoki są fantastyczne z tej wysokości. Można zobaczyć jezioro, w oddali było widać również morze. Krajobraz jest niesamowity. Uważam, że spacer tutaj, który zajął nam około 2 godzin w 2 strony, był wart tego czasu, ponieważ wrażenia są niesamowite. Oczywiście, jak ktoś ma więcej czasu, może pójść wyżej w góry, może skorzystać i zdobyć te szczyty, które są tutaj widoczne. My byliśmy około godziny 17 w tym miejscu, więc jakakolwiek dalsza podróż już nie miała sensu. Słońce pomału, tak jak widzicie, chowało się za chmurki i zaczęło zachodzić za góry. Byliśmy zresztą bardzo głodni, chcieliśmy zejść na dół i gdzieś zatrzymać się na jedzenie. Tutaj już schodzimy w dół, mijamy również kopalnię, tak prowadzi szlak. Trafiamy do pobliskiego pubu, w którym zatrzymujemy się na dłuższą chwilę, bo byliśmy tak strasznie zmęczeni, że i my, i nasz piesek musiał odpocząć. Bardzo dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jak macie jakieś pytania, zostawcie je w komentarzu i do zobaczenia podczas kolejnej naszej przygody.